Dzień dobry moi drodzy. Obiecałem film o jeżówkach i właśnie dziś się on robi. Nawet zakupiłem na potrzeby tego filmu kilka innych jeżówek, żeby Wam pokazać, jak są sprzedawane i jakie możemy posadzić. Więc dzisiejszy film poświęcony jeżówkom różnorodnym. Ja co prawda w swoim ogrodzie nie mam takich dużych krzewów jeżówki tej klasycznej purpurowej Echinacea purpurea, raczej w innej odmianie mam, ale mam też wsadzone kilka tygodni temu takie jeżóweczki i dzisiaj o tym wszystkim, co jest związane z jeżówkami, opowiem. Kilka tygodni temu zakupiłem takie 3 sadzonki jeżówki purpurowej. Zobaczcie, one były takie dość mizerne. Z racji tego, że były już z podpórkami, wyrosły w tych doniczkach. No mówię, dobra, posadzę, w przyszłym roku będą już piękne. Kwitną, jedne lepiej, drugie gorzej. Zobaczcie, tutaj już niektóre przekwitły i nie są ogłowione, bo chciałem Wam pokazać, co robić, żeby te jeżówki dłużej kwitły. Zanim Wam pokażę te wszystkie zabiegi dotyczące jeżówek, bo to nie jest tak, że ja sobie je dopiero wsadziłem w ogrodzie. Ja już jeżówki mam wiele lat i tutaj, i w innych ogrodach i się nimi opiekuję i dlatego chciałbym Wam przedstawić taką informację, czy jest to hit, czy nie jest to hit i dlaczego jest hit, jeśli tak, i czy kiedyś były. Więc zacznę może od tego. Jeżówka purpurowa to jest roślina, która jest znana wiele lat. Jeszcze 20 lat temu pamiętam, jak pod jakąś salą ślubną były takie ładne szpalery tej jeżówki i wyglądały fantastycznie i się zastanawiałem, co to za rośliny tak ładnie kwitną w środku lata. No i to były właśnie jeżówki. Były ogromne, te kępy miały no tak po 60 cm, ale nie jest zawsze tak, że te kępy są takie duże. Słuchajcie, jeżówka jest to oczywiście bylina. Bylina, która co roku wyrasta i jest coraz szersza, ale warto pamiętać o tym, aby tę bylinę co jakiś czas przesadzić. Jeżówka nie bardzo lubi cały czas na jednym miejscu. Są rośliny takie jak na przykład hosta, która nie lubi przesadzana, natomiast jeżówka lubi być przesadzona. W trakcie, kiedy ją przesadzamy, możemy podzielić tą bryłę korzeniową na kilka drobnych i mniejszych sadzoneczek. Zanim przejdziemy do tych jeżówek, które mam w tej frontowej części ogrodu, gdzie są bardziej rozrośnięte, chciałem Wam pokazać na przykładzie tych, co robić, żeby bardziej kwitły. Zobaczcie, mamy tutaj taki kwiatostan już przekwitnięty. Zobaczcie, nawet wysypują się z niego nasiona. W takim postaci możemy zbierać nasiona na wysiew. Już naprawdę jesienią można je wysiać. Można zostawić też tutaj na rabacie, żeby same przezimowały. Ja natomiast odcinam te pędy, tak naprawdę tutaj, odcinam do pewnego momentu. Dlaczego tak robię? Ponieważ jeśli w tym momencie będę odcinał te przekwitnięte kwiatostany, to pobudzę roślinę do tego, żeby wypuściła nowe kwiaty i żeby się jeszcze bardziej rozrosła. Natomiast jeśli będziemy już tak w okolicach połowy września, to ja już staram się zostawiać te przekwitnięte kwiatostany. A dlaczego właściwie to robię? Zostawiam je, słuchajcie, dla ptaków. Ponieważ przez całą zimę ptaki wydziobują te nasiona z tych sztywnych pędów, mogą sobie na nich siąść, bo są naprawdę sztywne i swobodnie karmić się tymi nasionami. I tak naprawdę, jeśli ktoś dokarmia ptaki w ogrodzie, to może zaobserwować, że bardzo często właśnie siadają na jeżówkach. Jeśli zostawicie je, to właśnie wydziobują wszystkie te nasionka. Najbardziej popularną i najbardziej znaną odmianą jeżówki są te jeżówki o takim purpurowym, fuksjowym kolorze. Odmian jeżówek jest naprawdę bardzo dużo. Te takie najstarsze to Magnus na przykład. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie mam tu odmiany, bo często w centrach ogrodniczych sprzedają w ogóle bez nazw, jak już zaczynają kwitnąć i wtedy po prostu można je kupić. Wiem, że tutaj z tych purpurowych mam przynajmniej 2 odmiany z racji tego, że jedne mają te łodygi bardziej ciemne, drugie mają jaśniejsze. Ale czym się charakteryzują te jeżówki? Tak naprawdę długimi, sztywnymi pędami, które kwitną mniej więcej od połowy lipca do października, nawet jeśli będziecie usuwać te przekwitnięte kwiatostany.
Roślina, która ma lancetowate liście, takie dość szorstkie, na których często widać jakieś na przykład ubytki. Czemu widać te ubytki? No ja największy problem zawsze z jeżówkami mam z ślimakami. Jest to roślina właściwie odporna na wszystko, polecana takim początkującym ogrodnikom, do ogrodów, w których nie ma czasu pracować, no ale niestety ślimaki ją uwielbiają. Mnie załatwiły ślimaki przynajmniej ze 3-4 sadzonki, dlatego w tamtym miejscu, do którego przejdziemy, jest tak bardziej ubogo i są 2 albo 3 krzaki, bo resztę zjadły ślimaki. Nie dopatrzyłem w tym roku, chociaż ślimaków było mało, no i niestety zeżarły je. Tym też już troszeczkę doskwierają, już też je trochę skubią i jedzą. Natomiast jak wspomniałem, zakupiłem tych jeżówek więcej. Tutaj mam te jeżówki właściwie w doniczkach i zaraz Wam pokażę, jaką mają bryłę korzeniową, jak należy sadzić te jeżówki i z czym sadzić jeżówki, żeby dobrze wyglądały. Jeżówek jest naprawdę mnóstwo odmian. Oprócz tych takich pojedynczych są jeszcze podwójne, takie wypierzające się z miękkimi tutaj tymi główkami. Ja ostatnio u ogrodnika zakupiłem jeszcze taką seledynową. To jest Green Jewel chyba, tak? Czyli zielony klejnot. Postanowiłem ją posadzić w ogródku. Jeszcze nie na tym miejscu, w sumie to jeszcze nie wiem gdzie, ale zobaczcie, jaka ona jest ładna. Ta główka jest taka bardzo duża, wyrośnięta i im starsza, tym jest jeszcze większa i te płateczki są takie piękne, zielone. Naprawdę całkiem niezła. A teraz idziemy do tej drugiej części ogrodu, gdzie pokażę Wam jeżówki, które tam są już 2 albo 3 lata, w innych jeszcze odmianach. Zanim pobiegniemy z Zolą tam do tej drugiej części ogrodu, to miałem Wam pokazać jeszcze bryłę korzeniową. Już jest, słuchajcie, w tych nowych sadzonkach, które jak widzicie, no nie są idealne z racji tego, że liście są trochę pokancerowane, gdzieś tam są jakieś dziury. Z jakiego powodu? No bo jak stoją w centrach ogrodniczych, to wszyscy je dotykają zupełnie tak samo jak na straganie z pomidorami. Wszyscy dotkną pomidory, a później są miękkie. Tak samo jest z roślinami. Ale nie o tym mowa, chciałem Wam pokazać bryłę korzeniową. Tutaj, jak wyciągnę, widać, moi drodzy, że to nie jest stara sadzonka. To jest tegoroczna sadzonka, która pewnie miała być ukorzeniona właśnie na sprzedaż w tym roku. Mieszanka ziemi, zobaczcie, dużo piasku, taka klasyczna ziemia torfowa i właściwie w takiej też jeżówki rosną. Należy pamiętać, żeby nie było to zbytnio taka piaszczysta gleba, chociaż jeżówki poradzą sobie w wielu miejscach. U mnie jest gleba gliniasta, jeżówki rosną super, zarówno na miejscach słonecznych, jak i bardziej półcienistych. I tutaj oczywiście w zależności od odmiany, niektóre lubią więcej słońca, niektóre lubią mniej słońca. I po to właśnie teraz będę sadził te jeżówki, żeby w przyszłym roku Wam powiedzieć, które odmiany lepiej znoszą cień, a którym lepiej się rośnie w słońcu. Teraz już czas. Idziemy do tamtej części ogrodu. W tej mojej frontowej rabacie, o której wspominałem w poprzednim filmie, u góry macie link. Pamiętajcie, że jeśli oglądacie to na komórce i na małym widoku, to tego linku nie ma. Dlatego wstawiam Wam również w opisie link do tego filmu, w którym pokazywałem mój nieidealny ogród i właściwie tą rabatę. Jesteśmy przy tej rabacie. Tutaj mamy jeżówkę już wsadzoną znacznie wcześniej. Ona super sobie radzi, już jest wielokrotnie ogławiana, ale przyszedłem tutaj, aby pokazać Wam tak naprawdę z czym ta jeżówka dobrze wygląda. Tutaj jest w towarzystwie trawy, w towarzystwie gaury. To przede wszystkim dwie takie rośliny, które koło niej rosną. Zobaczcie, jak super wygląda, jeśli gaura przechodzi pomiędzy tymi kwiatami jeżówki. Naprawdę robi się oczywiście taki troszeczkę miszmasz, ale taki czasami pożądany miszmasz w ogrodzie, ponieważ ten styl ogrodu bardzo podoba się wielu osobom, czyli taki troszeczkę angielski, trochę taki z nieładem, trochę rustykalny i tutaj właśnie jest taki efekt. Dodatkowo te jednoroczne ostróżeczki naprawdę wyglądają super, bo to połączenie koloru bieli, tego ciemniejszego różu, fuksji z tymi zielono-beżowymi trawami wygląda naprawdę fantastycznie.
Chyba muszę tu troszeczkę jeszcze poogławiać, bo widzę, że ten już jest do ścięcia, aby mogły wyrosnąć. Zobaczcie, tutaj w dole, Zola, pokaż tutaj. Tutaj w dole rosną już kolejne babyki. Widzicie? Jak zetniemy tego, to te maluchy wyrosną i zaczną kwitnąć. Tak jak tutaj te zaczynały kwitnąć. Zobaczcie, jak fajnie Gaura zostawia na tych szczytowych kwiatach swoje opłatki i naprawdę wygląda tak bardzo, bardzo, bardzo naturalnie. Zanim przejdziemy do najbardziej energetycznego koloru jeżówki, jaki posiadam w swoim ogrodzie, to tutaj mijam taką bardzo ładną jeżówkę białą. Uwielbiam ją. Miałem jej chyba z 4 albo z 5 tych bulw, ale niestety to jest właśnie ta, którą zjadły ślimaki. Zobaczcie, tu w towarzystwie werbeny patagońskiej, która wyrasta ponad nią, wygląda równie ciekawie. Jak mogliście zauważyć, w moim ogrodzie nie ma jeszcze wielu jeżówek i są to raczej pojedyncze, w pojedynczych miejscach. Zamierzam posadzić w takim większym łanie, w takim większym skupisku jeżówki, po to je właśnie tam kupiłem, ale jesteśmy przy najbardziej jeżówce, która wygląda najlepiej u mnie w ogrodzie i jest najbardziej widoczna, ponieważ jej kolor jest mega taki soczysty. Zobaczcie, taki kolor, który tak naprawdę nie kojarzy się na pierwszy rzut oka z jeżówką, bardziej z rudbeckią, a jest to oczywiście jeżówka. Odmiany również nie pamiętam, bo sadziłem ją chyba ze 3 lata temu i zobaczcie, jak ona jest rozrośnięta. Jedna tutaj też została zjedzona przez ślimory i tylko została ta 2 sadzonki właściwie. I tak jak wspomniałem, trzeba czasami przesadzać te jeżówki, bo one po kilku latach, 3-4 latach potrafią gdzieś nam po prostu słabnąć i mniej kwitnąć. Ja tą jeżówkę przesadziłem po tym, jak rosła rok w innym miejscu, później w to miejsce i widocznie jej się tutaj podoba. Zobaczcie, jaki piękny kolor i na dodatek z bliska będzie pewnie lepiej widać. Te rozwinięte kwiaty mają taki kolor karminowo-pomarańczowy, natomiast takie jeszcze młodziutkie, nierozwinięte mają pięknie zawinięte opłatki, które pokazują taki kolor słomkowy i bardzo taki neonowy kolor pomarańczowy, więc ta kolorystyka tego kwiata bardzo się zmienia, jak on dojrzewa. Jak wspomniałem, ja nie do końca przepadam za takimi ostrymi barwami w ogrodzie, ale ta jeżówka jest naprawdę fantastyczna i na dodatek zobaczcie, jak ona wygląda w towarzystwie tego starca popielnego, który był posadzony w tym roku. Ma już metr średnicy, szaleje tutaj bardzo, ale to połączenie bardzo do mnie przemawia i tak sobie pomyślałem, że zrobię więcej takiego połączenia na innych rabatach, bo jest to bardzo optymistyczne i bardzo ciekawe połączenie. Aby jeżówka wyglądała jeszcze piękniej w naszym ogrodzie, pamiętajcie, żeby ją dość regularnie podlewać. Oczywiście nie jest to roślina, która wymaga stale wilgotnej gleby, poradzi sobie w takich bardziej suchych miejscach, ale regularne podlewanie bardzo dobrze wpłynie na kwitnienie. Co jeszcze wpłynie dobrze na kwitnienie? Przede wszystkim nawożenie. Nawozimy ją w maju, nawozimy ją w czerwcu i jak zaczyna kwitnąć, również dobrze by było ją jeszcze nawieść, a nawet troszeczkę po tym, jak już zaczyna kwitnąć, to powoduje, że do tego października nawet te kwiaty będą się rozwijać. Oczywiście wrzesień, październik to tych kwiatów będzie mniej, ale jeśli damy jej odżywki takiej wieloskładnikowej, to na pewno będzie jej z tym lepiej. Warto zaznaczyć, że jeżówki świetnie nadają się do bukietów. Zresztą widzieliście to w jednym z filmów ostatnich, gdzie robiłem taki bukiet w wazonie za 0 zł. Jeśli nie, to również wyświetla Wam się link u góry i jest link w opisie tego filmu. Zanim obejrzycie tamten film, to zapraszam Was do subskrypcji kanału, włączcie również dzwoneczek, no i koniecznie zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiś komentarz. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmie.